Jak znaleźć to coś, co będzie mnie motywowało, będzie dodawało odwagi i siły? Coś, co sprawi, że się nie poddam mimo trudności. Czy pozytywne myślenie będzie mnie motywowało, a negatywne nie zadziała? Co będzie mi dawało napęd? O tym właśnie dzisiaj będzie. Co może być motywatorem? Władza? Może. Niezależność? No, owszem, owszem. Ciekawość? O tak. Uznanie? No jasne, że tak. Rodzina? Wiadomo. Status? Tak. Piękno? No tak. Aktywność fizyczna? Ona pobudza wszystko. Spokój? Najlepiej święty spokój. Pozytywne pobudki dają ten wewnętrzny ogień, że napędzają do działania, że dają takiego pędu. A czy negatywne też mogą motywować? Takie jak odwet czy zemsta? No, historia zna takie przypadki. Czy u mnie działają pozytywne? Czasem tak, czasem nie. A czy działają negatywne? Czasem tak, a czasem nie. Podobno najlepiej motywuje strach. Podobno, bo mnie nie motywuje. Strach mi odbiera wszelką motywację, odbiera mi siły i w ogóle chęć do działania. Jakoś mnie tak blokuje, ogłupia, nie robię nic, staję w miejscu. Okazuje się jednak, że strach można dobrze wykorzystać i sprawić, że dzięki temu strachowi właśnie będzie się działo dobrze. Jak to zrobić? Po pierwsze, z jednej strony spisać negatywne konsekwencje, jakie mogą wystąpić, jeżeli nie podejmę działania, nie zajmę się tym, co mnie w tej chwili uwiera. Takie najgorszy z możliwych scenariuszy, jaki mogę sobie wyobrazić, że na przykład za 2 lata mnie spotka. To pierwsza rzecz. Z drugiej strony napisać sobie tak samo scenariusz tego pozytywnego wariantu, tego, co by się chciało, tego, co wydaje nam się w danej chwili niemożliwe, nieosiągalne, ale taki scenariusz, którego chcemy. A potem ten negatywny i ten pozytywny bierzemy przed siebie i się im obu przyglądamy. Dlaczego? Wtedy widzimy dwie wersje swojej przyszłości. Taką drastyczną, dramatyczną i tą taką bardzo pozytywną, bardzo pożądaną. Ta pozytywna to jest ta, która nas przyciąga. Jeżeli na nią patrzymy, o niej myślimy, to ona nas będzie do siebie przyciągała. Pamiętajmy, mamy obie przed oczami. A kiedy popatrzymy na tą negatywną, na ten katastroficzny scenariusz, to ten scenariusz będzie tak samo pchał nas w kierunku tej pozytywnej. Także podsumowując, ten drastyczny, katastroficzny scenariusz zestawić razem z tym pozytywnym, czyli kara versus nagroda, patrzeć na jedno i na drugie, tyle samo czasu na to przeznaczać i już, załatwione. Zrobiłam tak. Na początku 2021 roku, czyli w samym środku pandemii, w samym środku beznadziei, miałam kredyt na mieszkanie, którego nie byłam w stanie spłacać. Bank mnie nachodził już, dosłownie w domu. I wtedy sobie wyobraziłam taki najgorszy scenariusz, że jestem bezdomna, że mieszkam pod mostem, ale ten scenariusz mi w niczym nie pomagał, nijak mnie nie motywował. On mnie zablokował, tak jak chyba mówiłam, mnie strach, taki duży, potężny strach, kiedy ja się właśnie w domu nie czułam bezpieczna, w swoim własnym mieszkaniu nie czułam się bezpieczna, on mnie blokował, on mnie do niczego nie motywował. I wtedy sobie wyobraziłam, miałam to wyobrażenie, właściwie to wyobrażenie to miałam, tak katastroficzne, a potem sobie właśnie zrobiłam to drugie, spisałam też na kartce to, którego chciałam. I jak patrzyłam na nie oba, to zadziałało. Nie wiem, jak to się stało, ale to zadziałało. Ten pozytywny, ta obiecująca przyszłość przysłoniła obraz tego negatywnego, katastroficznego scenariusza i spełnił się ten pozytywny. Także pomyślcie o takich rzeczach, które wiecie, że trzeba zrobić, ale coś Was powstrzymuje.
Pomyślcie w ten sposób, taki, jaki może być najgorszy scenariusz za 2 lata, może za 5, może za 10, jeżeli dzisiaj nie zaczniecie cokolwiek w tym kierunku robić, nawet małymi kroczkami, ale żeby zacząć. Co się może wtedy wydarzyć? I życzę Wam właśnie, żeby tak samo się zadziało jak u mnie. Negatywny scenariusz najpierw, potem napisać ten pozytywny, wziąć oba przed oczy i przyglądać się. Tyle samo czasu na jeden i na drugi poświęcać. Naprawdę, zadziałało i Wam też tego życzę. A teraz zasubskrybuj mój kanał, o tu naciśnij i zapraszam do oglądania moich kolejnych filmików. Pozdrawiam!